Znaczy, wszystkie partie są niemieckie poza PiS-em w Sejmie, tak? To może byśmy to uprościli. Czy jest jakiś inny podział, bo się gubię? Że rządzą Niemcy teraz w Polsce, tak? Tak. Ach tak. No tak, zwiedzamy coraz dalsze rejony Drogi Mlecznej z refleksją polityczną pana prezesa Kaczyńskiego. Ja tylko współczuję niektórym wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tę kosmiczną podróż nie bardzo mają ochotę się wybierać. Były już podróże po historii, teraz są po kosmosie, bo to już jest kosmos, co pan opowiada. I też dowód takiej kompletnej bezradności. No bo to już jest taka trochę gra w pomidora, tak? Cześć, witam Was. Moi drodzy, jak pewnie już zauważyliście, rozpoczęła się nowa kampania do wyborów samorządowych. PiS, jak przy każdych wyborach, przy każdej kampanii opiera się na hejcie, nienawiści, pomówieniach. Po prostu musi być wróg, bo inaczej nie potrafią prowadzić polityki kampanii wyborczej. Tutaj Wam dzisiaj podam kilka, wydaje mi się, dość ciekawych przykładów odklejenia pisowców od rzeczywistości, a może i bardziej tutaj by chyba pasowało słowo ich desperacji, o każdy, nie wiem, niczym tonący, każdy łyk oddechu. No, oni już wiedzą, że jeśli przegrają wybory samorządowe, praktycznie przestają istnieć, praktycznie przestają się liczyć i dlatego ta ich kampania już na starcie jest po prostu agresywna, oparta na pomówieniach, kłamstwach, atakach. No oczywiście głównym winowajcą jest tutaj PO, Hołownia, no i oczywiście Tusk. Oni jak zawsze niczemu nie są winni, ale wszyscy w koło i owszem, tak. Kupiliśmy samoloty bojowe różnych typów, oczywiście siły antyrakietowe, odpowiednie wyrzutnie i to zarówno te na dalszą odległość, jak najbliższą albo najbliższą, to ostatnie sami produkujemy. No i teraz, proszę Państwa, to co najważniejsze, co robi nowa władza? Nowa władza daje tam pana Kosiniaka-Kamysza. Czyli można powiedzieć wybór bardzo celny. No już tego nie wiem. Nie jestem taki zupełnie pewien, że są takie groźne. Ale przede wszystkim jest kwestia i teraz już bez żartów następująca. Żeby forsować ten potężny program zbrojeniowy, to trzeba mieć też potężną pozycję polityczną. A czy pan, który ma 30 kilku posłów i w gruncie rzeczy jest człowiekiem od takich najtrudniejszych i najgorszych zadań dla Tuska, tych, których Tusk ani jego ludzie nie chcą wykonywać osobiście, jak obniżka wieku emerytalnego czy zabranie pieniędzy z funduszy, to przecież wszystko on wykonywał, jako wtedy jeszcze bardzo młody człowiek. Kaczyński, nasze słońce narodu, nasz wódz, nasz idol. Moi drodzy, Kaczyński jest chyba jedynym, w cudzysłowie oczywiście, artystą na świecie, który jeździ na swoje występy po kraju z własną publicznością. I tutaj Wam tą publiczność zaprezentuję między innymi. To idzie zauważyć, nawet powinni zauważać najmniej lotni umysłowo ludzie, no nie licząc oczywiście twardego elektoratu PiS, ale ten żoliborski dziad po prostu nie może się wybudzić ze swojego snu o potędze, o zbawcy narodu. Kaczyński na jednym z tych swoich spędów, swojego twardego elektoratu, porównuje Tuska do Hitlera. No po prostu typowi już kompletnie odbiło. On według mnie walczy o to, co po prostu już tylko może.
wyborczą taką bazę złożoną z nienawistników, bo inaczej chyba ich nie można nazwać, wychwalanych oczywiście przez TV, znaczy no teraz przez TVP, znaczy TV Republika. I te 10-15% takiego twardego elektoratu, zaślepionego elektoratu, którzy tak naprawdę nie potrafią żyć bez tej kaczystowskiej papki. I tak naprawdę tak do końca już mu tylko to zostanie. Ci bystrzejsi z PiS-u wiedzą, że to już praktycznie jest koniec i może popierają jeszcze walczą, ale już widzą, że to, co Kaczyński robi, po prostu nie ma prawa bytu. Na spotkaniu w Kielcach Kaczyński, nie wiem, straszył, informował swoich wyborców, no oczywiście tych, którzy zostali zaproszeni, czy się dostali na ten występ Kaczyńskiego, że którejś nocy na Kielce spadną rakiety i będą ginąć ludzie. Jak powiedział, my nie chcemy do tego dopuścić, a oni, czyli ta koalicja, która teraz jest, ten rząd, oni to robią. I to jest zdrada. Powiem wam, że facet odkleił się kompletnie od jakiejkolwiek rzeczywistości. Nie wiem, w jakim świecie on żyje. Ale pani się nie chce przedstawiać, to proszę bardzo. Nie, ja się niczego nie wstydzę, panie prezesie. Nazywam się Magdalena Zabłocka, pracuję w najstarszej organizacji pracodawców tutaj na ziemi lubelskiej, czyli w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Jestem tu dzisiaj z moim tatą. Jestem tu dzisiaj z moim tatą, ponieważ to dziadek nauczył mnie, czym jest przeszłość i tożsamość. I chciałabym wiedzieć, jak teraz będzie wyglądała polityka PiS w stosunku do młodzieży, ponieważ przeraża mnie to, że młodzi ludzie... No dziadzio tam jeszcze mówił, nasze słońce narodu, nasz Zbawiciel. W Kielcach też oczywiście mówił, że Monna było bardzo drogie mosty pontonowe z Francji, choć można było kupić podobne w polskich firmach za ułamek tej ceny. Jak stare dobre przysłowie mówi, kłamca musi mieć bardzo dobrą pamięć. No, naszemu Jarusiowi już chyba pamięć nie dopisuje, bo zapomniał nasz Zbawiciel, nasz idol, że kontrakt podpisał jego osobisty Toady, jego osobisty przydupasek Błaszczak. Ale tak to już wygląda z naszym prezesuniem. Miesza się dziadkowi w głowie w pogoni za zemstą na Tusków. Już zresztą tyle kłamie, tyle manipuluje, że po prostu już sam nie wie, na kogo co zganiał. Znaczy wie, no wszystko jest oczywiście wina Tuska. Zresztą jak się domyślacie, no nasz wódz, Zbawiciel, ojciec narodu, no nie sam się ośmiesza, ale zaprzęgł wszystkich swoich przydupasów, łącznie z Dudą. Jak wiecie, też rusza powoli komisja do spraw Pegasusa. Oni mają wiele na sumieniu i między innymi dlatego też tak panicznie atakują Tuska, ten obecny rząd, bo wiedzą, że jak te wszystkie, a przynajmniej większość tych machlojek ich wyjdzie, to oni się po prostu nie pozbierają. Już jest wiadomo, że Szydło kupiła 2 licencje na Pegasusa. Jedna licencja jest na 1000 osób. Mało tego, Morawiecki kupił 5 licencji na podsłuchy, czyli na 5000 osób. Czyli łącznie wykupili licencje na 7000 osób. Wyobrażacie to sobie? Pegasus pierwotnie
teoretycznie miał służyć do zwalczania terroryzmu. No to powiem wam, że no sporo tych terrorystów mamy w Polsce. Największe użycie Pegasusa było podczas wyborów prezydenckich, między innymi. I tutaj chyba mamy także problem z Dudą, bo jeżeli sztab Dudy korzystał z podsłuchów, to Duda ma poważny problem i to problem kryminalny. I tutaj między innymi też rozumiem, dlaczego Duda jest taki nadpobudliwy i nagle taki zrobił się praworządny. Zresztą szkoda gadać. W każdym bądź razie przedstawię wam teraz kilka przykładów właśnie z tych pisowskich spędów. Zobaczcie na tę ich politykę. Ona jest bardzo sprytna. Ona nas pokonała 15 października. Jebać PiS. Tak? To ich hasło podstaw. Zobaczcie, jakie emocje oni wywołali wśród młodych ludzi. Dlatego młodzi ludzie na pewno dzisiaj będą przecierać oczy i dopytywać coraz częściej. Gdzie ten akademik za złotówkę, dopłata do czynszu 600, gdzie 1000 zł dla każdego studenta? Tak, pytajcie, bo to, co myśmy mówili, to realizowaliśmy. A tutaj jest inaczej. I zaczniemy tutaj od Mateusza Morawieckiego. Morawiecki niestety w niedzielę był w Gdańsku. Powiem wam, no, gdańszczanie nie zawiedli, przywitali go należycie, za chwilę wam to pokażę. Generalnie, no, ten, tak powiedziałem, PiS wystartował z tą serią spotkań, z kampanią samorządową. Generalnie no, już niedługo minie rok, jak Kaczyński podgrzewa te całe wyborcze nastroje społeczne. Jak podgrzewa, też wam pokażę. I taka taktyka okazała się tak naprawdę zgubna w październikowych wyborach, no ale Kaczyński i pisowcy no, nie przestają. Tak mówiłem, w sobotę Kaczyński porównał Tuska do Hitlera. Oczywiście ciemna masa pisowska to łyka, ale nie tyle o Kaczyńskim, ale tak mówiłem o Morawieckim. Ale zobaczcie najpierw, jak moje miasto przywitało tego oszusta i żeby dalej brzydko nie mówić. Zobaczcie. Dawaj pieniądze! Na tym pisowskim złodziejstwie. No ale no niestety twardy elektorat PiS-u jest nawet i w Gdańsku. Ale do czego zmierzam? Tak jak powiedziałem, ta kampania szczucia, nienawiści, hejtu zbiera swoje żniwa i tutaj atmosfera udzieliła się jednemu z wyborców Prawa i Sprawiedliwości, który flagą i drzewcem generalnie, na którym była polska flaga, zdzielił demonstrantkę demonstrującą przeciwko Morawieckiemu. No taka to już ich jest polityka miłości. Morawiecki pojawił się w Gdańsku na spotkaniu z wyborcami w Muzeum II Wojny Światowej. Przed wejściem przywitały go transparenty dobrze znane z ubiegłorocznych kampanii wyborczych, na przykład tak jak Morawiecki, ile można kraść i łgać.
konfiskata rozszerzona, Pinokio, będziesz siedział. No, Morawiecki sobie przeszedł obok demonstrantów, no a w ślad za Morawieckim oczywiście jak wierne kundelki szła grupka jego zwolenników. Jeden z mężczyzn, starszy gość, uniósł biało-czerwoną flagę i zaatakował nią kobietę. No prawdziwy facet, prawdziwy wyborca PiS, pewnie też katolik. Kobietę, która trzymała kartkę PiS to zło, spadaj. Nagranie to właśnie chciałbym wam tutaj wrzucić, pokazać, żeby no nie było, że to jest niemożliwe, żeby wyborcy PiS, tak pokojowi, jak to zapewniają pisowcy, tacy kulturalni, uprzejmi, zaatakowali drugą osobę, a tym bardziej kobietę kawałkiem drzewca z biało-czerwoną flagą. No przecież to jest taki szacunek dla polskiej flagi ze strony PiS. Obejrzyjcie to i zaraz przejdziemy dalej. Pinokio, będziesz siedział! Do więzienia! Także jakby co, to teraz wiecie, czemu na ich marszu było tyle biało-czerwonych flag. No po to, żeby napieprzać nimi opozycję, no po to są dla nich czerwone flagi. Traktowanie polskiej flagi jako na przykład zasłonki na kamerę albo pałki do bicia rodaków, to no w pełni taki można powiedzieć zakres zgodny z naturą PiS. I tutaj no nie powinno dziwić, wszak każdy pisowiec no aż tryska miłością do swoich rodaków. Ja już nieraz mówiłem, że pisowcy to stan umysłu i tyle. No ale wracając do tematu, tak jak widzieliście na nagraniu, także interweniował policyjny patrol. Funkcjonariusz rozdzielił szarpiących się mężczyzn, a Krewkiego, wyborcę PiS, sprowadza po sądach. Według mnie powinien go zaprowadzić, ale do suki, a nie po schodach na wiec Morawieckiego. No, naruszył nietykalność drugiej osoby i to kijem. No, nie wiem, czemu policja jest taka łagodna. Może dlatego, że teraz rządzi te złe PO, bo za PiS-u to by dostał gazem po oczach, wzięli go w kocioł i wywieźli do lasu. Jak mówiła rzecznik gdańskiej policji, mężczyzna, który zamachnął się w kierunku kobiety z transparentem, został wylegitymowany przez funkcjonariuszy, a materiał filmowy z tego zdarzenia został zabezpieczony. W tej sprawie policjanci prowadzą czynności wyjaśniające. I powinien ponieść jakąś karę. No, rozumiem, że się można nie zgadzać, kłócić i tak dalej, ale żeby rękoczyny, no jakoś tego nie widzę. No ale Kaczyński wychował sobie takich wyborców, to takich ma, jemu tam na rękę. Zresztą, moi drodzy, chciałbym wam jeszcze, kończąc temat Morawieckiego, puścić jeden z filmików, wypowiedzi człowieka, który spokojnie zadaje Morawieckiemu pytanie. No, pewnie się dostał tam przez przypadek, nie skontrolowany, bo pytania były niewygodne.
I zwróćcie uwagę na zachowanie tego twardego elektoratu PiS. Oczywiście wyzwiska, szykany, przekrzykiwanie. Tak właśnie działa PiS, tak działają jego wyborcy i przejdziemy zaraz do następnej osoby. Mam jeszcze chyba 2 czy 3 osoby do omówienia. To tak naprawdę starałem się to wszystko skrócić, ściśnić, bo tego jest dużo więcej, ale chciałem to w jednym materiale zamknąć. A póki co zobaczcie właśnie pytania niewygodne i zachowanie tego przepełnionego miłością elektoratu PiS, oczywiście sami bogobojni katolicy. Jak posłanka Lichocka popełniła błąd, a wydaje mi się, że błąd, dlatego że jeżeli się człowiek nie przyznaje do błędów, to brnie w nich, a błędy nie są dobre dla was, dlatego że no po prostu się odbijają. No to za fuck you nie można było przeprosić? Można było przeprosić, prawda? I sprawa by była zamknięta. I teraz powiem tylko tyle. Czy jeżeli jest taka sytuacja, jak jest sytuacja taka, jak była sytuacja pan powiedział, jaka jest, nie prowokator, ja nie jestem prowokatorem, ja byłem na marszu, ja na marszu byłem i powiem tylko tyle. Ja na marszu byłem i pan powinien się cieszyć, dlatego że na takie bzdury, jak że było 25 000 ludzi, to można było tykietami od razu zatkać panu Trzaskowskiemu usta. Tyle i tyle autobusów było. Wyjechaliśmy, bardzo. ta sama ekipa, którą wracaliśmy, bardzo. powiedziała, że tak samo jedzie na każde wezwanie. I powiem Szanowni tylko tyle. Państwo! Pan jest premierem i nie wydaje mi się, żeby dobrze było, żeby dobrze było, żeby pan jako ważna osoba Szanowny Panie, nie odbierajmy czasu innym osobom. Prosimy o pytanie, konkretne pytanie. Ja dopowiem. Przepraszam. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję przede wszystkim, że był Pan na marszu. O tej pani bardzo króciutko. Izabela Rafalska, eurodeputowana z ramienia oczywiście PiS, zorganizowała spotkanie wyborcze w Zielonej Górze. Na Platformie X napisała, że na spotkanie przyszło 200 osób. Poważnie, to jest, co macie na zdjęciu, to jest te 200 osób. Zastanawiam się tylko, jak można tak bezczelnie kłamać, skoro widać, że jest, no, niezmała co najmniej 1 miliard ludzi, nie tam 200 osób. Ale to taki mały smaczek przed tym, co chcę wam jeszcze pokazać. PiS oczywiście w mediach się chwali, że przychodzą miliony ludzi, no, całe rzesze zwolenników. Na spędzie u oborowej Beci Szydło ustawili lustro. No i oczywiście się chwalą, że tysiące przyszły na spotkanie z Becią. Idioci z PiS, bo inaczej chyba tego nazwać nie można. Ustawili lustro na sali, żeby zrobić wrażenie tłumu. W ten sposób mieszkańcy Krakowa spotkali się z 2 Beatami Szydło. Ogłupili, nie wiem, głupich ludzi i pół sali, wyobraźcie sobie, możecie mi wierzyć lub nie, no ale ja tego nie wymyśliłem, po prostu klaskali do lustra. No, nie wiem, czy może być większy absurd. No, Szydło w Krakowie i sceny jak z Rosji Putina na licencji starej TV PiS. No, powiem wam, że dużo widziałem, ale takiego czegoś chyba jeszcze nie było. Postawiliby jej lustro, żeby był tłum.
Były okrzyki: Beata, ratuj! Jak to najgłośniej krzyczał? Oczywiście była kurator Nowak. Pani premier, ale przedstawicieli tutaj Komitet Obrony Dzików, tamte dwie osoby. Zaraz będziemy. Natomiast myśmy się nie zrażali i konsekwentnie przeprowadzaliśmy te wszystkie reformy. I to zaczęło być problemem w Unii Europejskiej. To zaczęło być problemem w Unii Europejskiej. Polska płaci składki w Unii Europejskiej. Polska wykorzystuje środki z Unii Europejskiej, które nigdy nie były zakwestionowane. Szanowni Państwo, za chwilę będziemy rozmawiać. Szanowni Państwo, w takim razie ja mam prośbę. Zaraz przejdziemy do pytań. Wysłałam Panu też. Ja skończę Pani premier, ja mam dwa pytania. Ja mam sztab Bośni. Szanowni Państwo, podpisanę podpis swojej Nie, tak nie można. Pani premier, ja jestem kulturalna. Proszę pana. Do czego dążę? Moi drodzy, jeszcze druga taka. Jak będziemy razem. Nie wiem, czy Bareja by coś takiego po prostu wymyślił. No jak widzieliście, tutaj też twardy elektorat PiS nie dopuszcza do niewygodnych pytań. No tak powiedziałem, Szydło witały okrzyki: Beata, ratuj, ratuj Polskę. Pani premier jest królową naszej nadziei na wolną i niepodległą Polskę. Nie mogło mnie tu nie być. Tłumaczy pani Teresa, krakowianka i wyborczyni PiS, oczywiście obecna na spotkaniu, na sali Sokoła. To jest takie tradycyjne miejsce pisowskich wieców w Krakowie. No jak się można domyśleć, jak zauważyliście, na sali przeważały osoby starsze. Tym razem odbyło się ono na sali mniejszej. Dlatego pewnie też te lustro wstawili. Nerwowo się zrobiło, gdy zaczęła się część z pytaniami z sali. Jedna z kobiet właśnie zadała Szydło pytanie: jak pani wytłumaczy, że prezydent Duda ułaskawił przestępców? No tak, widzieliście, sala natychmiast zareagowała okrzykiem: Ruda Wrona, orła nie pokona. Pytającą lekko, acz niegroźnie poszarpano, czyli standard na pisowskich spędach. No i chyba tyle o Beci, bo Becia jak Becia, wyborcy jak wyborcy. Chciałbym też tutaj asa, po prostu asa wam przedstawić teraz, asa wśród asów po prostu. Taki mały przedsmak. Tu jest Polska, tu jest Polska, a Putin, a pan Donald Tusk, tak jak już tutaj słusznie wołaliście, do Berlina, po więzieniu w Polsce do Berlina. Najpierw pójdzie do więzienia, a potem do Berlina. Do Berlina, do Berlina, do Berlina. Oczywiście nie mogło być inaczej. Spuścili ze smyczy, wyciągnęli z szafy samego Antonia Brzoza Macierewicz, który taki ma odpał.
i zaraża tym innych, co najciekawsze. No, powiem wam, że z facetem z roku na rok jest coraz gorzej, no ale z Kaczyńskim generalnie se mogą rękę podać pod względem teorii spiskowych i ich, nie wiem jak to nazwać, dywagacji na temat oczywiście Tuska, PO, zdrady narodowej, sprzedaży kraju, no co tylko byście chcieli. Oczywiście ciemny lud to łyka, kupuje, że Tusk to, że Tusk tamto. Zresztą zobaczcie jedną z wypowiedzi, kolejną wypowiedź Antosia Brzozę-Macierewicz. Zaakceptował zbrodnię smoleńską, że bronił Putina i do dzisiaj broni Putina. To jest morderstwo, to jest hańba, to jest antypolskość. Hańba, 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 hańba. On w tej sprawie, żebyście państwo zdawali sobie sprawę, on w tej sprawie poszedł z Rosjanami i z Niemcami na wspólny układ, tak zwany układ królewiecki, który trwał do roku 2014, jeszcze po ataku rosyjskim na Ukrainę. Powiem wam tak, a raczej może bardziej powiem Antkowi w ten sposób. Zresztą nie tylko Antkowi, bo wszystkim tym, którzy mówią, że Tusk to zdrajca, że Tusk to sram, to pierdziamto. PiS przez 8 lat miał pełnię władzy. Mieli wszystkie, ale to wszystkie możliwości, wszystkie służby. Tak powiedziałem, pełnią władzę przez 8 lat i z 5 pięter ludzi, którzy zajmowali się tylko Tuskiem. Nawet jednego zarzutu mu przez 8 lat nie postawili. Ja już nie mówię o oskarżeniu, zarzutu żadnego. Żadnego, nic, kompletnie nic. Ale pisowcy trzymali w areszcie wydobywczym przez 9 miesięcy Nowaka, bez kontaktu z rodziną, bez kontaktu z dziećmi, żeby coś znaleźć na Tuska. Po 9 miesiącach wypuścili Nowaka, bez postawienia mu jakichkolwiek zarzutów. Jesteśmy w sytuacji najstraszliwszego zagrożenia, jakie było przez wiele dziesiątków lat. To właśnie zorganizował Donald Tusk. Zaczęło się to od jego polityki prorosyjskiej. Zaczęło się to od jego polityki proniemieckiej. Teraz, gdy stracili władzę, znów krzyczą Tusk do więzienia, zdarta płyta, Tusk zdrajca i tak dalej. Gdyby Tusk miał coś na sumieniu, to po miesiącu tych pisowskich rządów już by poszedł siedzieć. A tak, drodzy pisowcy, możecie tylko krzyczeć i grać na tym tak jak przez ostatnie 8 lat. Ale tak naprawdę coraz mniej ludzi wierzy w tego rudego zdrajcę, kłamcę, złodzieja, agenta na usługach Niemiec i Putina. Oczywiście oprócz tych, którzy przez 8 ostatnich lat słuchali codziennej propagandy, hejtu lejącej się z pisowskich mediów. No ale to już są wyznawcy PiS, no bez TVP, ale teraz już Republiki. I tak naprawdę pomału też będą ich tracić. Tak mówiłem na początku, zejdą do 10, góra 20% realnego poparcia, bo takie byłoby, gdyby nie mieliby pod butem mediów publicznych czy tych mediów regionalnych Obajtka. I na tym kończy się po prostu ta pisowska bajka o Tusku, zdrajcy i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jedną kwestię chciałem poruszyć. Może to nie jest do końca związane z tą pisowską kampanią, choć u pisowców wszystko jest kampanią. Chodzi o ten wtedy głośny atak na niezależne media, czyli TV PiS.
jak to Tusk i pułkownik łamali prawo. Pisowców przypadłość jest taka, i to też już nieraz wam mówiłem, że oni pamiętają, co PO kiedyś tam coś robiło lub co robi, ale dostają kompletnej amnezji, kompletnie nic nie wiedzą, nic nie słyszeli, nie obiło im się o uszy, zapomnieli, jeśli chodzi o nich. To jest takie pisowskie, takie typowe i to, co wam teraz tutaj puszczę, no jest najlepszym tego przykładem. Posłuchajcie. Biorąc pod uwagę to, co się ostatnio dzieje, jeśli chodzi o przejęcie mediów publicznych, żeby była jasność, uważam, że każda partia rządząca w Polsce ma do tego pełne prawo, bo tak było od 1989 roku i tak jest teraz. Natomiast sposób tego przejęcia z jawnym złamaniem prawa prowadzi właśnie do takiego stwierdzenia, że premier Donald Tusk chce, żeby jego słowa stawały się prawem. A pamięta pan, panie pośle, i łamie Platforma prawo w tej telewizję publiczną i media publiczne? A to było złamanie prawa? Nie, ale pamięta pan, jak to oczywiście zrobiliście? nie pamiętam szczegółów, bo ja mediami nigdy się nie zajmowałem, ale nie, pytanie jest tylko jedno, proszę mi odpowiedzieć, bo pan przecież jako człowiek mediów śledzi to. Czy wtedy została złamana w sposób ewidentny jakaś ustawa? Czy ta ustawa się nazywa ustawa zasadnicza, konstytucja. I to, ocenił, a kto w Polsce ocenia zgodność z Trybunał Konstytucyjny. I Trybunał Konstytucyjny uznał, że została złamana, został wtedy złamany. W 2016 roku. W 2016 roku, że została złamana konstytucja. No to wie pan, proszę mi przypomnieć tą sytuację, dlatego że ja sobie nie przypominam takich działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, w których byłyby w tak ordynarny sposób łamane ustawy, jak to się dzieje dzisiaj. Otóż, panie ministrze, w 2000... KRS, który nie chce zarejestrować nowych władz spółek, prawda, mówi wprost, że zostały podjęte działania niezgodne z prawem. Panie ministrze, w 2016 roku zmieniliście prezesa telewizji. Po czym uznaliście, że trzeba to zrobić poprzez Radę Mediów Narodowych. Powołaliście Radę Mediów Narodowych, która ustawą, która jeszcze raz zmieniła prezesa. Po czym Trybunał Konstytucyjny w 2016 roku orzekł, że zmiana w ten sposób władz telewizji jest bezprawna. Ona łamie konstytucję. Powołanie Rady... proszę mi dać skończyć. Powołanie Rady Mediów Narodowych łamie konstytucję, ponieważ to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna powoływać władzę telewizji. To był rok 2016. Mieliśmy rok 2023, kiedy rządziliście do 15 października, czy raczej do 13 grudnia i nie uznaliście za stosowne zmienić ustawy, która łamała konstytucję. Dlaczego? Nie znam tej sprawy, czy nie pamiętam jej, choć powinienem zapewne. No nie pamięta pan sprawy, mówi pan, my nie łamaliśmy prawa, oni łamią. No więc panu przypominam, w jaki sposób wy złamaliście prawo. To znaczy nie pamiętam tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego i... to bardzo wygodne jest. No ale panie redaktorze, przepraszam bardzo, no nie muszę, znaczy powinienem, ma pan rację. Ale skoro pan wysuwa zarzuty wobec swoich następców, to proszę formułuje zarzuty nie ja, tylko sąd. KRS, prawda, do którego, jak rozumiem, legalności, choć dzisiaj można już o tym mówić. Panie ministrze, zaczyna pan temat, stawia pan zarzuty, po czym pan nie pamięta, coście sami robili, jak żeście sami łamali w sprawie konstytucji. Nie pamiętam tego wyroku Trybunału, czy tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, o którym pan mówi, natomiast mówię, że te zmiany, które my przeprowadzaliśmy, mogą się nie podobać czy panu redaktorowi, czy komukolwiek, ale one były przygotowywane na podstawie ustaw. Dzisiaj władza mówi, że nie interesują nas ustawy, my będziemy robić to tak, jak uważamy za stosowne. Czy pan uważa, że to jest dobry sposób działania? Panie ministrze, mam wrażenie, że do dyskusji o mediach z nas dwóch to raczej ja jestem przygotowany niż pan, wobec czego nie chcę pana stawiać w trudnej sytuacji i przypominać kolejnych rzeczy, o których pan nie ma pojęcia, rozumiem, bo pan ich nie pamięta. Kończąc, moi drodzy, bo się znowu rozgadałem, powiem tak. Kaczyński, jak dla mnie, no zupełnie oszalał. Tak powiedziałem na spotkaniu w Kielcach, atakując Donalda Tuska i jego rząd. Powiedział, że którejś w nocy na Kielce spadną rakiety i będą ginąć ludzie. Porównał Tuska do Hitlera. Jak powiedział, my nie chcemy do tego dopuścić, a oni to robią i to jest zdrada. Dla mnie politycy powinni przechodzić jakieś badania psychiatryczne, psychologiczne, u psychologa się zgłaszać, bo czy taki Macierewicz, czy taki Kaczyński, oni się kwalifikują w pełni na takie badania. I się tak powiem wam szczerze, zastanawiam, ile jeszcze ten człowiek będzie jeździł po kraju i opowiadał takie brednie, będzie podburzał przeciwko sobie rodaków.
W każdym normalnie funkcjonującym, demokratycznym kraju przestępców, burzycieli społecznego ładu po prostu zamyka się w więzieniach, a niepoczytalnych i niebezpiecznych wariatów zamyka się po prostu w ośrodkach psychiatrycznych. Kaczyński z całą pewnością spełnia obydwa te dwa warunki, więc albo kryminał, albo dom wariatów powinien być dla niego stałym miejscem zamieszkania, bo nie jest to normalne to, co on odpierdala, bo inaczej tego nazwać nie można. I na tym zakończę, bo się rozgadałem, przepraszam. Moi drodzy, w Sucharze Dnia wypowiedź Ziemkiewicza. Wiem, to jest menda, jakich mało, ale Ziemkiewicz co prawda wypowiadał się po wygranych wyborach PiS-u. Ale zwróćcie uwagę na jego wypowiedź, jak to teraz idealnie, no wręcz książkowo pasuje właśnie do przegranej PiS-u. Już nieraz to mówiłem i powiem jeszcze raz. Karma to wyjątkowa suka, a dlaczego? Obejrzyjcie Suchar Dnia. Ja wam już dzisiaj bardzo dziękuję. Jak zawsze piszcie własne swoje zdanie. Ja wam życzę, nie wiem, miłego dnia, wieczoru, zależy jak tam będzie. Nie wiem, czy mi się uda w tym tygodniu nagrać, bo znowu mam dużo pracy. Także jak się uda, to oczywiście nagram, a jak nie, to w niedzielę jak zawsze zapraszam na mój drugi kanał na vloga. Także dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć. Ja bym chciał coś powiedzieć, bo przepraszam, ale ciężko mi się to, co pan poseł tu mówi, to trzeba mieć naprawdę, mamy tupeć, żeby z takimi tekstami startować, proszę pana. Ale co pan Jak ja sobie przypomnę, 8 lat wyście rządzili z takim poczuciem bezkarności, że przypomnę te słowa, wygrajcie se wybory, to se wszystko przegłosujecie, a teraz my, pański kolega z klubu, niejaki Stefan Niesiołowski, wygrajcie sobie wybory, a teraz my mamy większość, my co chcemy. Proszę pana, ja patrzyłem na własne oczy, jak zniszczyliście w sposób putinowski moją gazetę Rzeczpospolitą, bo się dwóch kolesiów spotkało pod Świetnikiem. Pamiętam, co pan minister skarbu Grad wtedy wyrabiał. To były bezczelne rzeczy robione w poczuciu totalnej bezkarności po prostu. Ale jesteśmy w roku 2015, rozmawiajmy o grudniu 2015 roku, a nie o pana gazecie. Nie chcę brnąć w szczegóły, bo mamy mało czasu. Ja powiem tak, nie interesuje. Od czasu Okrągłego Stołu rządzi Polską pewna grupa ludzi, mówię o takich szerokich rządach. Partia się czasem nazywa SLD, czasem Unia Wolności, czasem Platforma, ale to jest czasem... Nie, ona jeszcze nie rządziła, więc nieważne. Ale jeszcze jest rządzi pewien establishment okrągłostołowy, który wyrósł z dawnej komunistycznej nomenklatury, który czuje się oświeconą elitą, który uważa, że to jest polska ciemnota niecywilizowana i trzeba po prostu nad nią kontrolę sprawować. Tak się poustawiali sobie i trybunały, i sądy, i rozmaite inne układy, żeby się śmiać z góry na tych frajerów niewykształconych, bo my tu jesteśmy oświecona elita. Otóż oświecona elita została przez Polaków odsunięta. Powiedzieli jej wyraźnie, mamy wam dosyć was, chcemy czegoś nowego. I teraz wielu ludzi robi histerię niewiarygodną, no bo traci stanowisko, czy ma w perspektywie utratę pozycji, utratę stanowisk, utratę przywilejów. Bo, przepraszam, powiem brutalnie, odcinanie gęby od koryta po prostu boli. I stąd jest wrzask.